klasyczny napój amerykański o nazwie Joe Tea w wersji lemon, który smakuje dokładnie jak Nestea Lemon. Dokładnie identycznie. Coś, co mi osobiście w ogóle ciężko przetworzyć swoim mózgiem. W latach 70. w Nowym Jorku, w tak postępowym, nowoczesnym mieście, wciąż nie było w ogóle przestrzeni na pokazywanie sztuki kobiet. Wszystkie instytucje, wszystkie galerie, cały rynek sztuki był skupiony wyłącznie na mężczyznach. I teraz będzie skomplikowana matematyka, więc proszę o skupienie. 50 lat temu, w 1972, została założona AIR Gallery, czyli pierwsza feministyczna przestrzeń galeryjna skupiona wyłącznie na sztuce artystek. It was immediately a success. I mean, a huge audience, a huge amount of press. 50 lat później, obecnie, polska kuratorka Agnieszka Rajzacher realizuje wystawę, która podsumowuje 50 lat polskiej sztuki feministycznej. 50 dodać 50 podzielić przez 50 to daje 2. I to jest właśnie drugi odcinek Solo Show poświęcony pobytowi w Nowym Jorku. Zaczynamy! Diana Lelonek jest przedstawicielką najmłodszego pokolenia artystek, które Agnieszka Rajzacher zaprosiła do wystawy podsumowującej 50 lat polskiej sztuki feministycznej. Diana jest aktualnie jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich artystek na arenie międzynarodowej. Jej prace w zaskakujący sposób łączą kwestie feministyczne z ekologią i odpowiedzialnością za środowisko naturalne. Na wystawie pokazujemy kilka zdjęć z cyklu Centrum Żywych Rzeczy oraz film Formy Przetrwania. Prace te w sumie też się łączą z tym miejscem, gdzie jesteśmy, bo to jest dawna linia kolejowa, która została przerobiona na park i właściwie prace, które pokazuję tu na wystawie, też są o procesie zarastania. Centrum Żywych Rzeczy jest o obiektach, które znalazłam na nielegalnych wysypiskach leśnych i są to przedmioty, które weszły w relacje z roślinami i z różnymi gatunkami szaków oraz porostów. W filmie Formy Przetrwania zastanawiam się nad tym, czy w ogóle obieg sztuki i system sztuki, w który jesteśmy uwikłane, w jaki sposób można by go było zmienić. Droga Diano, bardzo przepraszam za brak kontaktu. Piszę w odpowiedzi na Twojego maila odnośnie planowanej wystawy w Muzeum Sztuki Współczesnej. Szczerze mówiąc, już mi się nie chce. Chciałabym zanurzyć się w trawie, leżeć i słuchać żab. Dzisiaj do Nowego Jorku przylatuje m.in. Janek Możdżyński. Najlepsze ananasy tylko po dniu muzeum. Tak samo jak Diana Lelonek, Janek również został zaproszony przez Agnieszkę Rajzacher do wystawy podsumowującej 50 lat polskiej sztuki feministycznej. Nie jest to pierwszy raz, kiedy artysta pojawia się na tym kanale. Drugi odcinek cyklu poświęcony był w całości twórczości Janka Możdżyńskiego. Praca Skórzane Zagrożenie przedstawia makietę miasta, które jest taką jakby utopijną wizją, w której ja i wielu moich znajomych mogłoby się odnaleźć i mogłoby żyć bez żadnych problemów. Cała sztuka, którą robię, jest wokół ciała, wokół swobody bycia sobą i jakby w kontrze do takiej heteronormy. Pierwotnym wyborem Agnieszki na tą wystawę w Fair Gallery był zupełnie inny obraz, natomiast tutaj właśnie wydało mi się totalnie trafne pokazanie tej pracy, która jest jakby inspirowana i myślą feministyczną ze Stanów Zjednoczonych i to community queerowe jest największe tutaj. No więc gdzie jak nie w Nowym Jorku. How many? Eight pieces, right? Yeah. Okay. Wystawa w AIR Gallery już prawie w całości zamontowana. Większość prac już wisi, czyli idealny moment, żeby wybrać się do MoMy. Na ekspozycji m.in. Jeff Koons, Richard Serra, Barbara Kruger i Jackson Pollock. A ja polecam znacznie mniej obleganą MoMę PS1. Postindustrialna architektura, cudowna atmosfera i pierwsza muzealna wystawa fenomenalnej fotografki Diny Lawson.
Artystka od ponad 15 lat bada to, jak w kulturze reprezentowane są osoby czarnoskóre. Chociaż Lawson jest mocno przywiązana do fotografii, to jednocześnie w ramach tego medium mocno eksperymentuje. W swoich pracach płynnie porusza się między konwencją rodzinnego albumu ze zdjęciami, a skrupulatnie wyreżyserowaną fotografią studyjną. Do otwarcia wystawy podsumowującej 50 lat polskiej sztuki feministycznej pozostał jeden dzień. Posłuchajmy, co na temat swojej twórczości mówi urodzona w Warszawie i mieszkająca obecnie w Nowym Jorku Monika Weiss. Jest to seria prac zainspirowanych historią Dafny, greckiej nimfy, która uciekła przed zgwałceniem poprzez przemianę samej siebie w drzewo. W tej kompozycji dźwiękowej wyobrażam sobie moment sonicznie, dźwiękowo, jak jej skóra przemienia się w korę drzewa, jak kobieta umiera, a jednocześnie narodzi się na nowo jako drzewo. A na takim głębszym poziomie interesuje mnie, czy jest możliwość przemiany kulturowej, opuszczenia kultury gwałtu, opuszczenia kultury gwałcenia, podboju. Moja mama Gabriela Weiss była pianistką i muzykiem, była moją też pierwszą nauczycielką muzyki. Moja mama przyciskała swoje palce w moje ramiona, żeby pokazać, że każdy dźwięk powinien być wyrażony czy też uderzony z siłą całego ciała i całej duszy. A ja to jakby sobie później przetłumaczyłam na to, że każdy dźwięk powinien być w stanie wyrazić wszystko, co jest oczywiście w pewnym sensie niemożliwe, ale równocześnie jest to jakby taki pułap, do którego bym chciała dążyć. Nie ma co tu nocować. Czas na mrożone banany w czekoladzie. Ale nie mamy jeszcze Natalii zawieszonej. No ale już robimy. Banany, konsumpcja, jedzenie – to wszystko są tropy, które odsyłają nas do najbardziej znanej polskiej artystki feministycznej, czyli Natalii LL. Nagrywając te ujęcia w Nowym Jorku, nie mieliśmy jeszcze świadomości, co wydarzy się za moment. Pokazuję pracę Natalii LL, z którą w tym roku, tak się składa, obchodzimy rocznicę 10 lat wspólnej pracy. No, a tak się niestety również złożyło, że 12 sierpnia 2022 roku Natalia odeszła od nas i tym samym była to ostatnia wystawa, która została zrealizowana, otwarta jeszcze za życia Natalii. Ta wystawa jest rzeczywiście podsumowaniem nawet chyba kilkudziesięciu lat mojej praktyki kuratorskiej, bo jedną z pierwszych moich wystaw była wystawa feministyczna. Bezsenność w Warszawie, bo tak Agnieszka zatytułowała ekspozycję w Nowym Jorku, została przyjęta bardzo ciepło. Zarówno wśród publiczności, jak i krytyki artystycznej pojawiło się wiele pozytywnych opinii. Między innymi świetna recenzja na prestiżowym Art News. Jednocześnie trudno przemilczeć artykuł, który niedługo po otwarciu wystawy ukazał się w jednym z prawicowych magazynów. Jego autorka na celownik wzięła obraz Anny Orbaczewskiej. Problematyczne stało się już samo wykorzystanie przez artystkę motywu piety. Krytyczka niejako odbierała Orbaczewskiej prawo do opowiadania o własnych traumach i uznawała jej pracę za przejaw fanatyzmu oraz atak na wartości chrześcijańskie. Najlepszym komentarzem będą tu chyba wypowiedzi samych artystek biorących udział w wystawie. No, mam nadzieję, że mimo, że te prace, co mnie trochę przeraża, są nadal aktualne, po ponad 20 latach odkąd powstały i tak naprawdę jest coraz gorzej, to że to w jakiś sposób takimi warstwami się nakłada i nowe pokolenia się od tego odbijają i że w końcu będzie lepiej. Zarówno postać kobiety jako ciało, jak i jej psychika jest w gruncie rzeczy w kulturze bardzo obecne, ale jako obserwowane z zewnątrz.
Natomiast teraz artystki, filozofki, pisarki, poetki pokazują nam ten obraz od środka. I to jest właśnie taki świat, którego nam bardzo brakuje, bo z tym światem bardzo wielka, olbrzymia ilość ludzi się identyfikuje. I mam nadzieję, że to zaangażowanie właśnie Agnieszki i Lokalu 30 właśnie w sztukę feministyczną też będzie procentować. I trzymam kciuki za to, żeby ciągle miała na to chęć i siły, żeby promować właśnie sztukę zaangażowaną.